Najbardziej zaawansowane chipy produkowane w Stanach Zjednoczonych nie będą eksportowane. Amerykańscy dyplomaci mieli szantażować swoich europejskich odpowiedników w kwestii ekologicznej żeglugi. Ukraina otrzymała od Niemiec nowe systemy obrony powietrznej Patriot. 3 czeskie partie podpisały umowę koalicyjną o utworzeniu rządu Andreja Babisza. Szef Goldman Sachs nie obawia się o miejsca pracy w związku z rozwojem sztucznej inteligencji. Spadła liczba imigrantów zarobkowych przyjeżdżających do państw OECD. Wtorek, 4 listopada to jest układ poranny. Michał Ziomek, zapraszam. Najbardziej zaawansowane chipy produkowane w Stanach Zjednoczonych nie będą eksportowane do innych państw. Decyzję w tej sprawie podjął amerykański prezydent Donald Trump, który chce zapewnić swojemu państwu przewagę technologiczną nad konkurentami. Jedynie przedsiębiorstwa z USA będą mogły kupować układy scalone sztucznej inteligencji wytwarzane przez firmę informatyczną Nvidia. Chipy typu Blackwell nie będą eksportowane, ponieważ są one uważane za strategiczny zasób przez prezydenta Stanów Zjednoczonych. Trump przekazał dziennikarzom, że nowy półprzewodnik ma 10 lat przewagi nad innymi tego rodzaju produktami, stąd też inne kraje nie powinny go otrzymać. Dzięki jego decyzji Ameryka ma zachować korzystny ze swojego punktu widzenia dystans do swoich konkurentów. Sprawa układów scalonych produkowanych przez Nvidię była przedmiotem publicznej dyskusji w ubiegłym tygodniu. Dyrektor generalny amerykańskiego koncernu Jensen Huang miał zabiegać u Trumpa o możliwość sprzedaży Chińczykom okrojonej wersji Blackwell. Przeciwko zgodzie na przeprowadzenie transakcji wystąpili wspólnie politycy Partii Republikańskiej i Partii Demokratycznej. Chipy zostaną z kolei dostarczone kontrahentom z Korei Południowej. Nvidia przekazała w swoim piątkowym oświadczeniu, że dostarczy do tego kraju blisko 260 000 swoich najnowocześniejszych układów scalonych. Spośród najbardziej znanych południowo-koreańskich marek otrzymają firma Samsung Electronics. Dyplomaci ze Stanów Zjednoczonych mieli grozić konsekwencjami swoim odpowiednikom z Unii Europejskiej, gdy negocjowano kwestie nowych przepisów dotyczących ekologicznej żeglugi, informuje portal Politico. Anonimowi rozmówcy przekazali dziennikarzom witryny, że w trakcie rozmów byli oni szantażowani. Amerykanie grozili Europejczykom osobistymi konsekwencjami, jeśli nie spełnią oni ich oczekiwań odnośnie ochrony środowiska na akwenach morskich. Amerykańsko-europejskie negocjacje odbyły się w Londynie w trakcie spotkania członków Międzynarodowej Organizacji Morskiej zajmującej się regulacją funkcjonowania światowego sektora żeglugi. Podczas szczytu dyskutowano głównie nad wprowadzeniem podatku od śladu węglowego. Ostatecznie zdecydowano się na jego odroczenie o najbliższy rok. USA sprzeciwiły się nowej opłacie, uważając ją za zagrożenie dla swoich przedsiębiorstw działających w branży transportu morskiego. Amerykańscy negocjatorzy mieli więc straszyć swoich europejskich odpowiedników m.in. wycofaniem wiz dla członków ich rodzin, gdy zagłosują oni niezgodnie z interesem Stanów Zjednoczonych. W podobny sposób mieli być szantażowani przedstawiciele mniejszych państw wyspiarskich. Jako pierwszy o przebiegu negocjacji napisał brytyjski dziennik Financial Times. Dyplomaci uczestniczący w rozmowach nigdy dotąd nie spotkali się z tego rodzaju atakami. Sekretarz energii USA Chris Wright już wcześniej deklarował, że jego kraj będzie aktywnie działał na rzecz odroczenia nowej opłaty. W tej sprawie Ameryka miała skontaktować się z rządami blisko 20 państw na całym świecie. Ukraina otrzymała od Niemiec nowe systemy obrony powietrznej Patriot. Ich dostawa była opóźniona z powodu dużego zainteresowania amerykańskim sprzętem wojskowym. Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że dostawy systemów mają pomóc w obronie terytorium jego kraju przed rosyjskimi atakami. Od wielu tygodni Rosja nasila uderzenia przy pomocy dronów i rakiet dalekiego zasięgu. Zełenski podziękował za okazane wsparcie kanclerzowi Niemiec Friedrichowi Merzowi. Zarazem zaapelował do sojuszników swojego kraju o przekazanie kolejnych patriotów, aby chroniły ukraińską infrastrukturę krytyczną. Ukraina miała już zgromadzić większą ilość amerykańskich systemów powietrznych, które są obecnie wdrażane do użytku. Zrealizowanie dostaw amerykańskiego sprzętu wojskowego potwierdziło Ministerstwo Obrony Niemiec. Władze w Berlinie podkreśliły, że dostarczyły Kijowowi najwięcej tego rodzaju broni spośród wszystkich ukraińskich sojuszników. Portal The Kyiv Independent przypomina, że Niemcy obiecały przekazanie patriotów Ukrainie już 3 miesiące temu. Niemcy zdecydowały się dostarczyć je Ukrainie po otrzymaniu gwarancji ze strony Stanów Zjednoczonych o priorytetowym traktowaniu złożonych dotąd zamówień. Na całym świecie z powodu dużego zainteresowania brakuje podobnego sprzętu, a ograniczony dostęp do odpowiednich podzespołów może doprowadzić do wieloletniego opóźnienia w produkcji systemów obrony powietrznej. Według agencji Bloomberg Wielka Brytania także przekazała nową broń Ukrainie. Ukraińska armia miała otrzymać nieokreśloną liczbę pocisków manewrujących Storm Shadow. 3 czeskie ugrupowania zawarły umowę koalicyjną o utworzeniu nowego rządu Andreja Babisza. W swojej deklaracji zobowiązały się one m.in. do niepodwyższania podatków i do rezygnacji z wprowadzenia waluty euro.
Babiš w ubiegłym tygodniu otrzymał misję utworzenia nowego rządu od prezydenta Petra Pawła. Lider ruchu ANO zapowiedział, że pod koniec listopada przedstawi skład swojego gabinetu. Miałby on otrzymać wotum zaufania od parlamentu w połowie grudnia. W poniedziałek ANO wraz z partiami Wolność i Demokracja Bezpośrednia oraz Kierowcy dla siebie podpisało umowę koalicyjną. 3 ugrupowania zobowiązały się w niej do niepodwyższania podatków, obniżenia podatku dochodowego, ograniczenia deficytu budżetowego, zaostrzenia polityki imigracyjnej oraz do niepodejmowania żadnych kroków zmierzających do rezygnacji z korony czeskiej na rzecz przyjęcia waluty euro. Czechy pod rządami nowej koalicji mają pozostać członkami Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz Unii Europejskiej. W przypadku drugiej z organizacji Babiš postuluje wraz ze swoimi sojusznikami jej zreformowanie. Nowy rząd chciałby też reaktywować działalność Grupy Wyszehradzkiej. Po raz pierwszy w swoim nowym składzie zebrała się Izba Deputowanych. Jutro wybierze ona swojego nowego przewodniczącego. Kandydatem przyszłej koalicji rządowej na to stanowisko jest przewodniczący Wolności i Demokracji Bezpośredniej Tomio Okamura. Lider czeskich nacjonalistów uzależniał swoje poparcie dla gabinetu Babisza od otrzymania tego stanowiska. Dyrektor generalny banku Goldman Sachs David Solomon w związku z rozwojem sztucznej inteligencji nie obawia się o miejsca pracy. Jego zdaniem amerykańska gospodarka jest w stanie szybko dostosować się do nowej rzeczywistości. Jak przypomina telewizja CNN, w ostatnim czasie pojawiały się liczne doniesienia o zwolnieniach w największych firmach technologicznych. Meta, Amazon, Salesforce czy YouTube miały zredukować zatrudnienie w związku z coraz szerszym zastosowaniem AI. Informacje na ten temat wywołały obawy o przyszłość pracowników biurowych, którzy mogą przestać być potrzebni gospodarce. Podobnych obaw nie ma dyrektor jednego z największych banków inwestycyjnych na świecie. Solomon twierdzi, że zmiany z pewnością nastąpią, ale amerykańska gospodarka poradzi sobie z nimi dzięki swojej elastyczności. Technologie mają rozwijać się od setek lat, a mimo to społeczeństwa zawsze się do nich dostosowywały. Za każdym razem powstawały nowe przedsiębiorstwa oraz pojawiały się zupełnie nowe miejsca pracy. W opinii dyrektora Goldman Sachs nie zmienia tego fakt, że obecne zmiany znacznie przyspieszają. Tempo wprowadzania narzędzi sztucznej inteligencji i automatyzacji gospodarki może z tego powodu wywołać nieco większe turbulencje na rynku pracy, ale jedynie w perspektywie krótkoterminowej. Wdrażanie nowych rozwiązań miałoby doprowadzić do stworzenia etatów dla pracowników biurowych w innych gałęziach gospodarki. Po kilku latach wzrostów spadła liczba imigrantów zarobkowych przybywających do państw zrzeszonych w Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Kraje OECD zaczęły w ostatnim czasie zaostrzać swoją politykę migracyjną. Imigracja zarobkowa w ubiegłym roku spadła o 21% po 3 latach nieprzerwanych wzrostów. Ogólna liczba cudzoziemców przejeżdżających do państw należących do organizacji wciąż utrzymuje się jednak na wysokim poziomie. Odpowiada za to głównie łączenie rodzin oraz udzielanie ochrony międzynarodowej uchodźcom. Tym samym imigracja dalej wywiera duży wpływ na systemy integracji cudzoziemców w państwach OECD. Problemy są widoczne szczególnie w dziedzinach mieszkalnictwa, edukacji oraz pomocy społecznej. Dotąd najbogatsze kraje starały się przyciągać imigrantów zarobkowych, aby rozwiązywać problemy niedoborów na swoich rynkach pracy. Sytuacja pod tym względem miała się poprawić, dlatego państwa pokroju Wielkiej Brytanii zaostrzyły swoją politykę migracyjną. W Niemczech i Holandii liczba cudzoziemców przyjeżdżających do pracy spadła do poziomu sprzed pandemii koronawirusa. OECD uważa, że bogate kraje będą musiały się ponownie otworzyć na imigrantów zarobkowych. W przeciwnym razie z powodu starzejących się społeczeństw do 2060 roku dostępne zasoby siły roboczej zmniejszą się o około 8%. Mediana wzrostu dochodów zmniejszy się z kolei o 0,6%. Organizacja w swoich zaleceniach wskazuje na konieczność prowadzenia odpowiedniej polityki integracji obcokrajowców, która wspomoże ich w dostosowaniu się do warunków na rynku pracy. Informacje przygotował Maurycy Mietelski, nadzór redakcyjny Igor Jankę. Jeżeli podoba się Państwu nasza praca, serdecznie zachęcam do wsparcia Układu Otwartego w serwisie patronite.pl. To wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym Układzie Porannym.